No i tam mamy Tatry, mamy też rondo na Kowaniec i będziemy jechać w tamtym kierunku. Wybieramy się na Turbacz. No i popatrzcie, dzięki Markowi mam rower naładowany na 100%, pokasowane zegary. No i dzisiaj moim planem jest dojechać do Skawiny z powrotem. No i godzina 15:30, 554 metry nad poziom morza. No i calutki czas, prościutko. Przejechane niecałe 3 km, 15:39. Skręcamy w taką boczną uliczkę. Jest tutaj znak Turbacz, schronisko PTTK. 2 godzinki. No zobaczymy, za ile uda się wyjechać. No i chwilę później, 3 kilometr, robi się naprawdę stromo. Tylko dzięki temu, że jest wspomaganie, to mogę nagrywać i jechać. I cały czas ostro pod górę asfaltem, żółtym szlakiem. 3,5 km od ronda skończył się asfalt i zaczął się poważny podjazd. Tempo jakie trzymam to około 10 na godzinę. No i zaczynają się poważne podjazdy. Zwykłym rowerem ja bym tu nie dał rady podjechać. Niestety zapomniałem uchwytu i muszę trzymać i kamerę, i kierownicę. No ale ten rower tu jedzie. Nie wiem, co z tego będzie widać. Dobrze, że troszkę poopuszczałem powietrza. Gdzieś tak myślę, że na 1,5 bara. Chociaż ja to robię na oko, a w zasadzie naciskam ręką i patrzę, co z tego wyszło. Trakcyjnie te opony radzą sobie dobrze. Przełożeń nie brakuje, mocy nie brakuje. 4,5 km za nami. Udało się wyjechać. No, ostatni wyjazd był ciężki. Naprawdę trzeba bardzo uważać, mocno się do przodu pochylać, bo potrafi postawić rower na tylnym kole. Zwłaszcza jak jest tak terenowo ciężko, mocno pod górkę. No, natomiast teraz się na szczęście zrobiło trochę bardziej płasko. To mogę Wam coś nagrać. Rower jest nie do zatrzymania, dopóki jeździec z niego nie spadnie. Takie podsumowanie po tych podjazdach. Jesteśmy już na 885 metrów nad poziom morza, 15:52. Także 23 minuty i 4,5 km pod górę za nami. Było 500 coś, ponad 300 metrów różnicy wzniesień. Ja bym dzisiaj tutaj zwykłym rowerem pewnie też wyjechał, ale jechałbym 3 razy dłużej, no i już bym nie zdążył wrócić do Krakowa. A tym, jak widzicie, jadę, nagrywam. No przepiękna wycieczka. Także jeśli komuś brakuje kondycji, a zwykłym rowerem nie lubi pchać, no to takim elektryczkiem będzie miał zabawę. Króciutki przystanek po 5 km. Jesteśmy na 963 metry nad poziom morza. Jest godzina 16. No i cóż, lecimy dalej. No i tam z tyłu widoki na Tatry. A my tu dalej ciągniemy. I krótkie podsumowanie po pierwszych kilometrach podjazdu. No były tutaj takie miejsca, gdzie nie wyjechałbym żadnym rowerem, jakim w życiu jeździłem. A ten tu wyjechał. Także robi robotę. 6 kilometr. Zjadło 26% z akumulatora. I takie wytłumaczenie. Miałem dzisiaj startować z Zakopanego, ale stwierdziłem, że w sumie do Nowego Targu to jest cały czas w dół. Więc co by było z tego, żebyśmy startowali z Zakopanego? No baterii by nie zjadło, no bo w dół nie zjada. A szkoda mi troszkę było dnia i czasu. No i 7 km. Dalej mamy 67%, 1123 metry nad poziom morza, 44 minuty. Minęło od wyjazdu z Nowego Targu z ulicy Kowaniec. Tutaj chyba kiedyś jechałem z Klikuszowej, nie pamiętam. No w każdym razie tutaj łączymy się z kolejnym szlakiem. Pokazuje nam Nowy Targ godzinę 30 w dół. Turbacz godzinę do góry i tak Klikuszowa Czarnym 2 godziny. Lecimy dalej, teraz w tamtym kierunku. No i tu na 1100 to już są widoczki. Tu jest frajda. Kurczę, no zwykłym rowerkiem to pewnie bym dociągnął z 1,5 godziny albo ze 2. A teraz 45 minut i jest ok. Rower, petarda, trakcja, petarda, moc, petarda, zabawa. Jedyny minusik to, kurczę,
Mały prześwit. Ale jak to SUV, bo tak się ten rower nazywa. No nie jest to prawdziwa terenówka. Aczkolwiek daje radę. Niski prześwit, czyli platformą łatwo tutaj zawadzić o jakieś kamienie. Zrobiło się błotniście, więc doceniam, że mam błotniki. I na tych dziurach doceniam, że jest duży skok amortyzatora, rzędu 10 cm. A tam w lesie, no pewnie nie będzie widać, ale kilka kilowatopików, zapewne jakiś mały off-grid. Na 1100 metrów nad poziom morza, mniej więcej na tej wysokości co my. No bardzo się przyjemnie teraz jedzie. Godzinka jazdy, 1200 metrów nad poziom morza i taki widok po 9,5 km. No petarda. Ciągniemy dalej. Bułka z masłem takim rowerem, a zwykłym to naprawdę wyzwanie. Na 12 to chyba szczyt Turbacza, z tego co kojarzę. A schronisko będzie tam po prawej już niedługo. Żółty szlak odbił tutaj w lewo. Tu jest zaraz schronisko. Natomiast droga, czyli czerwony szlak rowerowy, idzie troszeczkę naokoło, no ale tędy będzie się lepiej jechać. Lepiej jechać, bo równiej i lepiej widać przepiękny widok na Tatry. I przed chwilką było widać jeszcze jezioro Czorsztyńskie. Może zaraz będzie widać jeszcze raz. Gdybym nie nagrywał, to dzisiaj spokojnie poniżej godziny z Nowego Targu na Turbacz. Myślę, że bardzo dobry czas, biorąc pod uwagę, że 1250 metrów nad poziom morza jesteśmy, a startowaliśmy z 550. To myślę, że całkiem sporo. 700 metrów w pionie się wykaraskać. 54% w akumulatorze zostało, 10,5 km. I ostatnie metry przed nami. No jest tu przepięknie, uwielbiam w ten sposób rozładowywać baterie w rowerze i doładowywać własne akumulatory. Jest tu jakby przejrzyściej, wyraźniej i nawet myśli się tu lepiej. Petarda. A schronisko jest dokładnie tam. Godzinę 5, 16:35, 10 km, 1254 metry nad poziom morza. Tam u góry hałas, dużo ludzi, nie będę nagrywał. Najwyżej jakieś zdjęcie zrobię i przebitkę. A ja tutaj w ciszy i spokoju kilka metrów dalej rozkoszuję się takimi widokami. Jest i schronisko. Są widoki. Godzina 8. 52%. Obiadek zjedzony. Trochę tu przybyło, 63%. Jedziemy dalej. 17:27, 1263 metry nad poziom morza, 63% w akumulatorze. Stan licznika dzisiejszego 11,2 od Nowego Targu, 87 odkąd ten rower jest u mnie. I jedziemy tam, jedziemy w stronę Starych Wierchów, potem na Koninki, potem Niedźwiedź, Myszana Dolna, potem wzdłuż Raby do Myślenic i z Myślenic już do Skawiny. Zobaczymy, ile zejdzie na taką wycieczkę. Jakoś specjalnie nie mam zamiaru się śpieszyć, no żeby dojechać. No i tutaj taki mocniejszy zjazd za nami. Rower spisuje się świetnie, amortyzator z przodu działa dobrze, opony są odpowiedniej szerokości na różne kamienie i przeciwności losu. Bateria się nie rozładowuje, ale też się niestety nie ładuje, bo rowery z centralnym silnikiem nie ładują akumulatora na zjeździe. Nie wiem, czy są takie konstrukcje. Jak ktoś coś wie, to niech da znać w komentarzach. Według mnie nie ma. No i teraz popatrzcie, taki przejazd tu przez ruch. No petarda. Żałuję, że mam takie obciążenie w postaci bagażnika i balastu, no ale z drugiej strony mam tam cały sprzęt do nagrywania, wodę, ubrania. No jak się jedzie na całodniową wyprawę, to troszkę tych rzeczy ze sobą trzeba mieć. Kurczę, jak ja się cieszę, że mam teraz ten rower na testach.
Zwykłym rowerem bym dzisiaj takiej trasy nie zrobił. Swoimi elektrykami też z tym tylnym napędem no nie da rady tak szybko wyjechać. A ten rower sprawdza się tu wyśmienicie. Odpowiedniej szerokości opony to podstawa. No żadnym rowerem mi się tak tu dobrze nie jechało, licząc rowerów wielokrotnie droższych. No i kolejna krótka przerwa, robi się zimno, natomiast tu znalazłem takie miejsce, gdzie jest słoneczko i się wygrzewam. Tam w oddali widać górną stację krzesełka na Tobołów, czyli około 1000 metrów nad poziom morza. Teraz musimy zjechać na 700, czyli do Koninek. I jeszcze tutaj garść statystyk. Co my tu mamy? 47 minut czas jazdy, 18:14, 966 metrów nad poziom morza aktualnie. Przejechane 8,4 km od Turbacza. Dzisiejszy dystans to 19,7 km. 57% w akumulatorze. Tutaj jest prawie cały czas w dół, natomiast są jakieś lekkie podjazdy. No to i się tam wspomagałem, bo czemuż by się nie wspomagać. Mamy teraz końcówkę lipca. Borówek co niemiara. Ale w sumie to nie wiem, czy wolno zbierać, czy nie wolno, bo niby wolno, ale jest tyle obostrzeń, gdzie nie wolno, że nawet nie wiem. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach. Bardzo się fajnie tym rowerem zjeżdża, bo skuteczne ma hamulce, szerokie gumy i bardzo fajny z przodu amortyzator. Nawet jakoś bardzo mi nie brakuje z tyłu amortyzacji. Natomiast coś, co bym wyrzucił, to te swoje balasty, bo one na zjeździe no przeszkadzają. Zresztą na podjeździe też przeszkadzały. No ale cóż, wyprawa to wyprawa. Realny test w realnym świecie. I 200 metrów ostrego zjazdu za nami. No i przegrzałem hamulce. Jeszcze działają, ale już śmierdzi, więc dam im wystygnąć. Nic się w sumie nie stało. Natomiast no, czuć teraz wagę moją, bagażu i roweru. Do takich zjazdów po trasach narciarskich stromych przydałyby się wydajniejsze hamulce. Natomiast muszę dodać, wszystkie hamulce tu przegrzewam. We wszystkich rowerach, jakimi tu zjeżdżam. Więc nie jest to jakiś przytyk w stronę akurat tej konstrukcji. No i rowerek dał radę zjechać z Tobołowa. Jesteśmy teraz na jakieś 650 metrów nad poziom morza, dokładnie w tym momencie w Koninkach. 22 km wyprawy z Nowego Targu. No i co? Jedziemy dalej. 57% w akumulatorze do przejechania z 60 km. Godzinę temu byliśmy na Turbaczu. Z Turbacza przejechane 11 km, jest godzina 18:30. Teraz już będzie taki łatwiejszy, bo generalnie asfaltowy odcinek, natomiast jeszcze z 60 km na pewno przed nami. Rower jest ciężki i stabilny, więc lubi duże prędkości, jadę bez żadnego wspomagania. Zaskakująco dobrze jedzie bez żadnego wspomagania. Dopóki jedziemy w dół lub po płaskim, to nie czuć szczególnie tej masy, więc śmiga się fajnie. Dojeżdżamy do Mszany. No tutaj ten odcinek parę kilometrów z Niedźwiedzia do Mszany najmniej przyjemny. Duży ruch, ale też fajne zjazdy były. Rower pozwala rozpędzić się jadąc w dół bez wspomagania gdzieś do 50 na godzinę, potem brakuje przełożeń. Ale co ciekawe, przy tych 50 na godzinę, kurczę, świetnie się nim jedzie. Troszkę jak takim motorem. No jest duży, ciężki, ma szerokie opony, jest stabilny. Także zdecydowanie lubi duże prędkości. Tak się głośno zastanawiam, może by go zarejestrować, odblokować i jeździć nim na co dzień. Pewnie będzie miał ze 30 km zasięgu wtedy. No ale kurczę, rowerkiem 50 na godzinę brzmi kusząco. Po lewej Mszana. Coś nam się przychmurzyło. 52% baterii, 34 km. Ostatni kilometr 2 minuty 19, godzinę 25. Czas zjazdu z Turbacza do Mszany. Co tu jeszcze? 23 km od Turbacza i godzina 18:52. Jedzie się trochę tym rowerem jak takim małym czołgiem. Niestraszne mu dziury, wertepy, krawężniki. Robi robotę. No ale jest to okupione na pewno troszkę większym zużyciem energii.
w porównaniu do rowerów na cieniutkich kółkach. Ale i tak ma coś w sobie. Podoba mi się ta jazda. Wczoraj w tych rejonach były ulewy, podtopienia, a ja się tu nie martwię, przejeżdżam przez kałuże. No bo mam fajne błotniczki. Jak mi się nie podobały na początku wycieczki, tak dzisiaj jak jadę ciągle po tych kałużach, to już mi się podobają. No i kawałek asfaltem. Za chwilę przejeżdżamy na drugą stronę rzeki. I skręciłem w prawo przy kościółku. Na węglówkę tu jest skręt teraz. Częściowo szutrami, częściowo asfaltami pojedziemy drugą stroną Raby. Drugą w stosunku do tego, którą jedzie Zakopianka. To powinno być trochę spokojniej, chociaż dalej spory ruch. Pomimo już 19 godziny. Godzinę 35 za nami, 28 km. Jesteśmy na 360 metrów nad poziom morza, 47% w akumulatorze. A teraz w lewo tutaj na most, jakieś 200-300 metrów dalej skręcamy sobie. A węglówka na wprost. I za mostem znowu w lewo. Przy tartaku. No dawno tędy nie jechałem. Kiedyś był tu szutr. Kiedyś były tu szutry, a teraz no zobaczymy, jak się tu pojedzie. Tak nie do końca pamiętam, jak to się jechało. Ale niestety jechało się chyba dołem dalej szutry. Ale i tak to wolę niż ten asfalt tam. Natomiast tu będzie tak mieszanie. Trochę szutrów, ale większość asfaltu. No i gdzieś z kilometr później mamy znowu asfalt. 41 km trasy. Godzinę 46 z Turbacza i prawie 30 km od Turbacza. Średnia wychodzi 13 na godzinę. Nie, średnia wychodzi 16,8. 13 to teraz jedziemy. Tętno mam 120. I jesteśmy na 350 metrów nad poziom morza. W baterii jeszcze 47%. Wyświetlacz petarda, rewelacja. Oczywiście nie miga, to jest niedopasowanie częstotliwości jednego i drugiego urządzenia. Chciałbym mieć taki wyświetlacz, kurczę, w telefonie. Nieważne czy w okularach, czy w słońcu. Zawsze widać rewelacyjnie. Ja po prostu uwielbiam takie dróżki, takie tereny. Zero ruchu, żadnych samochodów. Piękne widoki. Zaraz będzie złota godzina. Na czegoż chcieć więcej? Tylko się wyrwać na taki rower po pracy. A jak ktoś mieszka w górzystym terenie, nie ma siły na zwykły, to takie elektryczki naprawdę banana na twarzy potrafią zrobić. No i resztki słońca, ostatnie kilometry przede mną. No i rowerek ma aktualnie 14% i już naprawdę tak słabiutko wspomaga. Siła wspomagania zaczęła tak gdzieś od 30% naładowania akumulatora spadać. Natomiast dzisiejszy dystans 70 prawie 4 km z podładowaniem kilku procent uważam, że nie jest źle. Zwłaszcza, że różnica wzniesienia, jak patrzyłem, to było około 1000 metrów. Więc trochę ten rower musiał się wyspinać. Nie dość, że ze mną ważącym 80 kg, to z bagażem ważącym z 10 kg. No i sam rower też swoje waży. Pewnie z 25 tutaj przeważę go i napiszę. To SUV. Nie wiadomo w sumie po co komu te SUVy, bo duże, ciężkie, grube opony, ale w sumie najbardziej modne i pożądane dzisiaj samochody. I z tym rowerem jest podobnie. Nie jest to ani najlepszy rower na asfalt, ani najlepszy rower w góry, ale w sumie wszędzie nim da się pojechać. Zasięgu ma całkiem spokojnie. W piku potrafi rozwinąć, jak jest naładowany tam powyżej 40%, 600-700 watów, więc wszędzie podjedzie. Jak chcemy dłuższy dystans zrobić, delikatnie traktowany, myślę, że 100 przejedzie. Kurczę, chciałbym taki mieć. O, nie wiem dlaczego, ale chciałbym taki mieć. No, jesteśmy w Radziszowie dosłownie przed momentem na 82 km przy 8%. Wspomaganie się zatraciło.
Teraz napięcie się widać odbudowało, bo wskoczył 9%, natomiast wspomaganie niestety nie wskoczyło. Dalej mamy 0 watów przy pedałowaniu i statystyka 21,7, 3,39 od turbacza, 70 km, średnia 19,2, a z Nowego Targu prawie 83 km. No i ostatnie kilometry pozostaje by jechać bez wspomagania. Od jakichś 10 km wspomaganie to było około 100 watów, skończyło się na 50 i zgasło. No i z powrotem Janska Wina. Wyłączyłem rower, włączyłem i zaczął wspomagać z powrotem. Co prawda jakieś wielkich mocy tu nie uzyskuje, bo do 54 watów, ale wspomaga i dzięki temu ostatni podjazd nie był koszmarem. Kurczę, 7% aktualnie, więc chyba przy 8 się tak wyłączył na chwilę, żeby dać znać, że nie ma wiele prądu w baterii. Teraz baterię też bardzo oszczędnie sterownik traktuje, no bo nie chce nas zostawić choćby bez oświetlenia. A jak to, że to zwykły rower, choć ciężki, no to jechać się da. Ale nawet nie wiem, nie wiedziałem, że te 50 watów robi taką różnicę, dopóki ich nie straciłem, a potem ich nie odzyskałem. No więc tak, 7%, 85,6 km z Nowego Targu. Tak to się prezentuje tutaj. A na zegarku od turbacza mamy 21,16. Średnia prędkość 19,1, 3,49 czas jazdy i dystans 73 km. Jesteśmy na 239 metrów nad poziom morza. Tak to wygląda. Obładowany, ale ja szczęśliwy. Szczęśliwy, bo udało się wykonać dzisiaj taką fajną wycieczkę. Ruszaliśmy stąd po południu tym rowerem, potem 100 km Nissanem ENV 200 i potem ponad 80 km powrót tymże rowerem, przy czym 1000 metrów różnicy wzniesień było. Więc petarda. Co myślę o takim sprzęcie, o takim rowerze? Kurczę, no ma swoje miejsce na rynku na pewno. Chciałbym taki mieć, a to dlatego, że no potrafi wiele, jeśli chodzi o podjazdy. Dopóki kierowca nie spadnie z roweru, a rower jest naładowany powyżej 40%, to jest nie do zatrzymania. Na zjazdach też się sprawdza. Cały komplet cech robi naprawdę dobrą robotę. Z tyłu nie brakuje przełożeń, choć nie mamy z przodu żadnych przełożeń, tylko z tyłu. Z tyłu Shimano Deore, ładnie te biegi zmienia, nic się tu nigdy nie działo. Kurczę, co tu więcej o nim powiedzieć? Bardzo fajny wyświetlacz. Super opcja, te błotniki i bagażnik. Robi robotę. No, dzięki temu dzisiaj udało się nazbierać sprzętu i wykonać taki test. Hamulce też w porządku. Tarczowe, hydrauliczne. No i chyba tyle. No. Nie będę przedłużał. Jak zawsze wszystkim dziękuję na koniec za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. A teraz jeszcze test ładowania. Przy 5% całkiem przestał wspomagać, natomiast dalej działało oświetlenie na zegary. Zobaczymy, ile kilowatogodzin wejdzie z gniazdka. Przyjdę tutaj rano i sprawdzimy. Zaczynamy z mocą około 90 watów. Będzie kończyć powyżej 100, no bo napięcie wzrośnie. Rozładował do 3,23 V. No i naładowany do 100%. 7,5 godziny to trwało, a pobrane z gniazdka 663 Wh.